Cześć! Kolejna konstrukcja, którą dla Was przygotowałem na dzisiaj, żeby ją oczywiście sprawdzić pod kątem pikowania, jest kolejna konstrukcja firmy Burgwächter. Jest to model Atlantic. Dokładnie, jeżeli byśmy chcieli znać jego pełną nazwę tego modelu, to jest 217F na 40NI. To jest model oczywiście dobrze Wam znanej niemieckiej firmy Burgwächter. Przede wszystkim dlaczego w ogóle dzisiaj się nim zajmiemy? Ponieważ jest to dość interesujący model, jeżeli chodzi o oczywiście zabezpieczenie związane z jego rdzeniem. Zwróćcie uwagę, jak wygląda ten otwór. On jest naprawdę mały. Naprawdę, jeżeli chodzi o jego paracentrykę, można powiedzieć, że jest prawie że zwyczajny, ale nie wiem, czy to będzie widać, piny dotykają praktycznie już sobie wezmę może jakiś wskaźnik, dotykają tego wordingu, który się tutaj znajduje, a w związku z tym w tym momencie jakieś tam rejkowania, nie rejkowania z racji po pierwsze tych pinów dotykających tego ledża, a po drugie w tym momencie wielkości w ogóle samego tego otworu raczej nie wchodzą tutaj w rachubę, także to jest po pierwsze to jest bardzo ciekawe. Drugie, w tym momencie sama wielkość tego keywaya, on jest naprawdę niewielki. No można powiedzieć jeden z mniejszych, które widziałem w tego typu konstrukcjach. Trzecia, oczywiście fajna historia, to jest w tym momencie tutaj to brak praktycznie możliwości tensjonowania z góry, poprawnego oczywiście, albo mocno utrudnionego. A to w związku z tym, że producent postanowił tutaj wykonać bardzo niesymetrycznie w tym momencie tą górną część. Kolejnym plusem tej konstrukcji jest to, że oczywiście jest pełna security pinów, co jest tutaj, no można powiedzieć, chyba jednym z najważniejszych aspektów. No i to, że jest wykonana w technologii praktycznie w całości odpornej na warunki atmosferyczne. Szekle, którą tu mamy, jest wykonana z bardzo dobrej jakości stali nierdzewnej, to jest po pierwsze. Po drugie jest grubości 6 mm. Samo body, jak widzicie, w środku pod tą plastikową osłoną jest mosiężne. Ogólnie producent ją nawet tutaj reklamuje. Nie wiem, czy to będzie widoczne. O, proszę bardzo, że jest odporna w ogóle na korozję, jakąkolwiek w tym momencie. Dlatego tutaj bardzo dobrze się sprawdzi jako zamknięcia zabezpieczające gdzieś na zewnątrz, jakieś tam powiedzmy niskiej wartości obiektów oczywiście, czy tam w ogóle ogólnie wartości. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tę kudeczkę, no jest naprawdę przyzwoita. Ja sobie ją tutaj umieszczę w uchwycie, będzie prościej. O, tylko sobie go skręcę. Jeżeli chodzi o klucze, przychodzi ona w zestawie tutaj z 2 kluczami. Oczywiście bardzo ładnie fancy zrobione te klucze. Nie wiem, czy to będzie widać. No, Burgwächter słynie po prostu z tych estetycznych kluczy, które wyglądają dość fajnie. Jak widzicie, jest to w tym momencie cylinder w środku, sam ten rdzeń z rdzeniem 5-pinowym. Mamy tutaj no, dość wysokie góry przy piąteczce, prawdopodobnie dość niskie doły tutaj, jeżeli chodzi o trójkę. Ja sobie go tutaj umieszczę. O, jak widzicie, kłódka działa, ona się akurat w jedną stronę otwiera, działa w 100% oczywiście poprawnie. Jest, jeszcze to, o czym żeśmy nie powiedzieli tutaj, o sposobie ryglowania w ogóle tej kłódeczki. Tu jeżeli chodzi o ryglowanie, nie wiem, czy to będzie widać w tym świetle, już się postaram to tak ustawić, żeby było lepiej. Chociaż może nie będzie bardzo lepiej. W każdym razie rygle, które są w środku, są ryglami standardowymi, czyli trójkątnymi. Zresztą to widać, może tutaj akurat nie po tej szekli, nie? Tutaj akurat ten trójkąt jest troszeczkę inaczej podcięty, ale są, można to powiedzieć, standardowe rygle. Nie są to łożyska kulkowe, które normalnie jesteśmy w stanie zobaczyć przy lepszych konstrukcjach. Ale tak jak powiedziałem, ta konstrukcja służy do zabezpieczenia mienia troszeczkę niższej wartości, a właściwie niskiej wartości, i jej główną w tym momencie zaletą jest to, że jest antykorozyjna. No nie przedłużając, przejdźmy sobie oczywiście do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować. Moki Workshop to jest bardzo dobrze Wam znana firma, jak wiecie, moja ulubiona. Jest to w tym momencie shallow hook, round tip, grubość tego narzędzia to jest 0,5 mm.
A jeżeli chodzi o nasz napinacz, z którym się dzisiaj będziemy jak najbardziej w tym momencie spotykać, napinacz górny, akurat ten jest grubości 1 mm, Lolok Tools, również bardzo Wam dobrze znana firma. Będę z niego korzystał z racji tego, że on po prostu, mimo tego, że tak powiem, niesymetrycznego wykonania góry otworu, pasuje tutaj bardzo dobrze, a będziemy potrzebowali bardzo mocno tutaj tą przestrzeń niewielką, która się znajduje na dole. Dlatego ja sobie pozwolę napiąć tą konstrukcję. Napięcie coś pomiędzy, no raczej bym powiedział lekkie. Sprawdzam pin numer 1. Pin numer 1 lekko kliknął, był delikatny ruch rdzenia. Pin numer 2 nic. Pin numer 3 nic. 4 lekki klik. 5 nic. Wracamy więc do początku. Pin numer 1 teraz binduje sztywno. O, ładnie kliknął. Było widać nawet ruch rdzenia. Pin numer 2 chciałby coś teraz powiedzieć. Lekkie kliknięcie, tak. Pin numer 3 zdecydowanie binduje. Lekki klik, bardzo niewielki. Pin numer 4. Zobaczmy go sobie. Pin numer 5 nic. Więc wróćmy do początku. 1 nic. Pin numer 2 lekki bind. Tak, mamy kliknięcie. Pin numer 3 lekko binduje. Jest lekkie kliknięcie. Pin numer 4 teraz binduje mocno. O, ładne kliknięcie. Pin numer 5 nic, więc wróćmy jeszcze raz do początku. Zobaczmy, co nas tu trzyma. Jest wbrew pozorom bardzo precyzyjna konstrukcja. Bardzo jestem w ogóle zadowolony, że mogę ją pikować, bo w ogóle bardzo lubię Wechtera, przepraszam, marku. Zobaczmy tą naszą trójeczka, wystarczyło ją dotknąć, proszę bardzo. Tak wygląda, moi drodzy, otworzenie tej konstrukcji. Ona wygląda oczywiście tak, jak widzieliście, jak Wam powiedziałem wcześniej, w ten sposób. Jeżeli uważacie, że ten film się Wam podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je oczywiście w komentarzach. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Jak zawsze, trzymajcie się. Hej!